Witajcie kochani, w dzisiejszym filmiku powiem Wam, jaka jest różnica pomiędzy Nordic Walking a zwykłym chodzeniem z kijami, jakie są najważniejsze elementy prawidłowej techniki Nordic Walking i dlaczego, oraz przeprowadzimy krótkie szkolenie, żebyście wiedzieli, o co chodzi z tym Nordic Walking i uwaga, nie będę tego prowadzić ja, ale nasz gość. Oglądajcie! Jest tutaj ze mną Marcin Schulz, prezes Nordic Walking Poland, członek zarządu Światowej Federacji Nordic Walking ONWF oraz współzałożyciel lokalnej grupy Marsz po Zdrowie. Witam bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak więc Marcinie, zacznijmy od pierwszego pytania. Powiedz naszym widzom, czym tak naprawdę różni się Nordic Walking od takiego zwykłego chodzenia z kijami? Więc w skrócie, Nordic Walking tak prawdę mówiąc jest nawet bardziej naturalny, można powiedzieć, bo tak jak zaczynaliśmy paręnaście lat temu właśnie z Helenką prowadzić zajęcia, można powiedzieć, że 99% ludzi chodziło z kijami, a tylko 1% chodził Nordic Walking. W obecnej chwili, po parunastu latach wyszkolenia około 3,5 tysiąca instruktorów Nordic Walking, stworzeniu wielu grup w całej Polsce, pomoc naszym instruktorom, żeby takie grupy utworzyć, udało się ten procent już polepszyć. W tym, jak wiecie, też organizacja zawodów spowodowała to, że ludzie też coraz lepiej i efektywniej chodzą z tymi kijami. Można powiedzieć, że obecnie Nordic Walking uprawia już nawet 5% ludzi chodzących z kijami. Więc mamy 5% osób chodzących Nordic Walking i 95% ludzi chodzących z kijami. Czym to się różni? A przede wszystkim jednym, tak powiem, najważniejszym aspektem. Nordic Walking jest to naturalny marsz. De facto tak jakbyśmy szli bez kijów, a jedyna różnica to do tego normalnego marszu dodajemy pracę kijów. Okay? Może się to wydawać właśnie takie dość proste i oczywiste, jednak zwróćmy uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Osoby, które widzimy wokół nas, w jaki sposób one chodzą. Często pracują z kijami przed sobą, pracują gdzieś z łokcia, wbijają kije, osadzają z przodu, okay? Wyrzucają często gdzieś te kije i pracują rękoma gdzieś tutaj obszernie z przodu. Okay? I teraz zasadnicze pytanie jest, czy gdybyśmy zabrali im kije, czy oni nadal by tak szli? No niestety nie. I to jest najciekawsze, że Nordic Walking tak prawdę mówiąc jest zbliżony do tego, co na co dzień wykonujemy, czyli do normalnego, swobodnego marszu. Kiedy ręka, kiedy idziesz, luźno pracuje, zarówno z całego barku, jak i wzdłuż tułowia. Okay? A niestety osoby, które często biorą kije, zaczynają troszeczkę gdzieś znajdować troszeczkę inne elementy, tak? Czują to jakoś troszeczkę inaczej i tymi kijami gdzieś zaczynają troszeczkę inaczej pracować. Więc w skrócie mówiąc, Nordic Walking jest to naturalny marsz, do którego tylko dodajemy kije, a chodzenie z kijami jest to wykorzystywanie tych kijów w różnoraki sposób, ale niestety pomijając te najważniejsze aspekty techniki Nordic Walking. Okej, Marcin, to zanim jeszcze powiesz o tych najistotniejszych elementach prawidłowej techniki, powiedz nam, czy nie możemy po prostu wziąć sobie kije i iść do lasu, nie zważając w ogóle na to? Więc ogólnie tak, ale nie do końca tak. Często słyszymy takie zdanie, a nieważne jak ludzie wychodzą, ważne, że wychodzą z tymi kijami. My też, nie będę ukrywał, jeszcze jako studenci też mieliśmy takie podejście, jednak z czasem widzimy, też jako fizjoterapeuci, widzimy, że nie jest to do końca dobre podejście. Świetnym przykładem jest tu przede wszystkim różne rzeczy, które wykonujemy na co dzień, tak zwane, które wchodzą nam z czasem w nawyk. Okay? Niestety błędne wykonywanie rzeczy wielokrotnie przez dłuższy czas powoduje to, że robimy to naturalnie, a to niestety często powoduje pewnego rodzaju przeciążenie. Świetnym przykładem jest to dla przykładu podnoszenie rzeczy. Mało osób zdaje sobie sprawę, że my jako małe dzieci jeszcze, zanim zaczniemy siedzieć, pracować, stresować się i tak dalej, to podnosimy idealnie rzeczy. Wystarczy zaobserwować sobie dziecko roczne, 2-3-letnie, które już chodzi w miarę możliwości
Jak sięga po nawet najlżejsze rzeczy. Zawsze zrobi pełny, głęboki przysiad, nie garbiąc się i podnosi rzecz. Czy to jest długopis, czy to jest lekkiego coś, czy cięższego. Zawsze wykona prawidłowy przysiad, tak, żeby coś podnieść. Niestety ze względu na to, że potem więcej siedzimy, tak, w szkole, w pracy ogółem, mamy ten sedentaryjny tak zwany tryb życia. Niestety pewne grupy mięśniowe się przykurczają, tak, wyrabiamy sobie niestety błędne nawyki ruchowe i tak z życiem zaczynamy, że tak powiem, coraz bardziej i siedzieć, garbić się i tak dalej. Do czasu jest to w porządku, ale w pewnym momencie przychodzi problem. Ból kręgosłupa, czasami tak wypadnięcie tak zwane dyszku, ok? I to wszystko jest związane z tym, że poprzez bardzo długi czas wykonywaliśmy błędne ruchy, tak? Które wyrobiły w nas błędny nawyk ruchowy. I niestety podobnie troszeczkę jest z kijami, ok? Wychodząc z kijami i niestety chodząc byle jak, jeżeli nie wykonujemy jakichś tragicznych błędów, nie będzie źle, ale często niektóre błędy mogą powodować przeciążenia, które z czasem łącząc się ze sobą, tak, wyrabiając niestety te błędne nawyki ogółem, z czasem niestety mogą skutkować problemami zdrowotnymi. Czy to przeciążeniami kręgosłupa, to są takie najczęstsze, czy przeciążeniami stawów łokciowych, czy utrwaleniem po prostu dalej tej siedzącej sylwetki. Więc tutaj warto zwrócić uwagę, że jeżeli coś robimy dla swojego zdrowia, staramy się wykonywać to prawidłowo. Wtedy przynosi nam to dużo więcej korzyści, ale także zmniejsza ryzyko kontuzji, o którym jeszcze Helenka wiem, że będzie dość sporo mówiła, bo ma na to zaplanowane oddzielną nagranie, tak? Oddzielne nagranie ma zaplanowane, więc tutaj nie chciałem zdradzać szczegółów, ale w skrócie, jak coś robimy, róbmy to prawidłowo, a na pewno będziemy dużo szczęśliwsi. Świetnie, w takim razie przedstaw nam, jakie są najważniejsze elementy prawidłowej techniki Nordic Walking. Tych elementów techniki marszu nie ma wiele, tak prawdę mówiąc. I za chwileczkę je przedstawię, ale po tym zaproszę Was specjalnie na indywidualne szkolenie. Przejdziemy się kawałeczek, pokażę Wam parę prostych ćwiczeń, dzięki którym Wy również będziecie w stanie w bardzo łatwy sposób opanować tą technikę marszu i czerpać z niej jak najwięcej korzyści. Pierwszy, najważniejszy element. Naprzemienna praca. Wiele osób ma z tym olbrzymie problemy, ale wierzcie mi, że jest jedno z bardzo prostych ćwiczeń, które bez problemu tą naprzemienną pracę u Was opanuje. Zauważcie jedną rzecz. Kiedy idziecie bez kijów na spacer, tak? Czy po zakupy, czy nawet przechodzicie sobie z miejsca na miejsce, czy musicie o tym myśleć, żeby ręce naprzemienne Wam pracowały? W ogóle. Bo jest to nasz naturalny, fizjologiczny ruch. Im więcej o tym myślimy, a jeszcze dodatkowo ktoś nam zada pracuj, prawa ręka z lewą nogą, lewa z prawą, 80 albo nawet więcej procent osób na pewno to pomyli. A jeżeli natomiast dostaniesz informację, rozluźnij ręce, zapomnij o kijach, pociągnij je chwileczkę, troszeczkę, zobaczysz, że te ręce same wejdą Ci w naprzemienną pracę. Więc de facto pierwszym najważniejszym elementem jest to naprzemienna praca i wierzcie mi, że jeżeli nie będziecie o tym myśleć, bez problemu będzie to samo zachodziło. Drugim elementem techniki marszu jest ruch z całego barku. I tu podobnie, jeżeli idziesz swobodnie, tak, bez kijów, zawsze ruch odbywa się z całego barku. Czyli kość ramienna cała pracuje i rączka wahadłowo pracuje. Jest to też również natura. Dopiero my gdzieś zaczynamy kombinować i z tymi kijami zaczynamy pracować z łokcia, gdzieś tu z rękoma przed sobą. Przy naturalnym marszu ręka zawsze pracuje Ci luźno wzdłuż tułowia. Więc to jest to drugi najważniejszy element techniki marszu. Trochę się pociąłem niestety. Trochę lepiej na pewno chodzę z kijami niż kroję chleb, więc sorry za te palce. Więc drugim, właśnie najważniejszym elementem jest ruch z całego barku. Co to powoduje przede wszystkim? Ruch z całego barku powoduje, że angażujesz do pracy mięśnie pleców, a na nich nam najbardziej zależy. Uruchamiając mięśnie pleców wzmacniamy całą taśmę tylnią, tak, czyli mamy silniejsze te mięśnie trzymające nam kręgosłup, Dużo prostsza jest również nasza sylwetka, a niestety pracując z samego łokcia, co to powoduje? Jeszcze większe usztywnienie mięśni karku, czyli jeszcze bardziej usztywniamy te mięśnie stresowe. Całkowicie wyłączam z pracy mięśnie pleców. Najszerszy czworoboczny, doczepione są do kości ramiennej, więc żeby je uruchomić, musisz wahadłowo pracować. Jeżeli ta górna część, czyli ramię, powyżej łokcia jest sztywna, to znaczy, że całkowicie góra w ogóle nie pracuje. Pracujesz z samego tricepsika. Jeżeli chodzi natomiast o odepchnięcie, czyli odciążenie, pracując dużą grupą mięśniową, jesteś w stanie dużo więcej odciążyć zarówno dolną część ciała, jak i odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Pracując z łokcia, małym tricepsem, to odciążenie będzie na pewno dużo mniejsze.
Trzecim elementem, tak naprawdę, jest to zakres prac. I to jest faktycznie coś, czym różni się technika marszu Nordic Walking od marszu bez kijów. Okay? Ponieważ kiedy idziesz luźno, ta ręka dosłownie minimalnie mija linię bioder, albo czasami zatrzymuje się na tej linii. Okay? Tutaj z kijami będziemy starać się zawsze przekroczyć linię bioder. Co to będzie powodowało? Przede wszystkim będzie utrwalało w nas pozycję wyprostowaną. Okay? Zwróćcie uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Nawet teraz, stojąc przed kamerami, wyrzućcie proszę ręce jak najdalej do tyłu. Okay? Przed ekranem, przepraszam. Okay? Co się dzieje z Waszą sylwetką? Jeżeli ręce wyrzucacie do tyłu, ona się automatycznie prostuje. Okay? Więc jest to fajny element, który powoduje wyprostowanie sylwetki, rozciągnięcie mięśni klatki piersiowej, zwykle przykurczonych, oraz utrwalamy oczywiście ten nawyk ruchowy. Siedzący tryb życia często powoduje to, że te barki idą do przodu, garbimy się, zamykamy klatkę piersiową. I niestety chodzenie z kijami, z rękoma przed sobą utrwala nas pozycję siedzącą przygarbioną, więc chodząc w ten sposób z kijami, niestety to jest tak, jakbyśmy wyszli do lasu, ale jednak cały czas siedzieli na tym krześle, ok? Więc zwróćcie uwagę, żeby te ręce zawsze, chociaż minimalnie, przekroczyły nam linię bioder, ok? I to już to są takie najważniejsze elementy. Jest parę drobniejszych, dla przykładu zamykanie, otwieranie dłoni, tak? Jest to trudny element, tak prawdę mówiąc, jeden z najtrudniejszych, tak prawdę mówiąc. Zamykanie, otwieranie dłoni powinno odbywać się na linii biodra, ok? Czyli z przodu dłoń masz całkowicie zaciśniętą, na linii biodra otwierasz dłoń, z tyłu dłoń jest całkowicie otwarta. Wracając na linię biodra zamykasz dłoń i z przodu dłoń jest zaciśnięta. Czemu to służy? Wszystkim jest to pompa mięśniowa, ok? Dłoń zamykając, otworząc się powoduje pompowanie krwi, więc w chłodniejsze dni dłonie będą troszeczkę mniej marzły. Kolejna rzecz, jeżeli idziesz cały czas zaciśniętymi dłońmi, ok, to powoduje, że nie jesteś w stanie przekroczyć linii bioder. Ciągle będziesz pracował przed sobą, ok, przez co będziesz się przygarbiał, zamykał klatkę piersiową. Dopiero otwarcie dłoni będzie powodowało, że jesteś w stanie mocniej rączkami pracować za siebie oraz ta sylwetka będzie dużo efektywniej się prostowała. Ok? I osadzenie kija, tak naprawdę. Dużo się o tym mówi, często na zawodach słyszymy wbij kijek w połowie długości kroku. Nie jest to do końca prawda, ok? De facto nie jest ważne, gdzie wbijasz kij, a w którym momencie. Okay? Ponieważ wbicie kija nawet w połowie długości kroku, a jeżeli jest spóźnione, to jest to również błąd. Okay? Wbicie kija powinno rozpoczynać się wraz z kontaktem nogi wykrocznej, czyli tej z przodu, z podłożem. Okay? Czyli kiedy stawiasz stopę, piętą oczywiście, okay? W tym momencie kijek powinien być osadzony. Czy to jest połowa długości kroku, czy bardziej z tyłu, nie ma to większego znaczenia. Okay? Chodzi o to, żeby przez cały zakres długości kroku generować odepchnięcie z kija. Tak zwany błąd markowania odepchnięcia, kiedy masz spóźnione to wbicie, powoduje to, że Ty już rozpoczynasz krok, a kijek ciągle jest wysoko nad ziemią. Czyli poprzez część kroku wykonywania kijek nie generuje odepchnięcia. On się dopiero w trakcie gdzieś tam kroku osadza i dopiero generuje odepchnięcie. Okay? Więc tu jedynie warto zwrócić uwagę, żeby czując, że pięta dotyka ziemi, w tym momencie kijek powinien być również osadzony i generować odepchnięcie. Jak zauważyliście, omówiliśmy dość obszernie pracę górnej części ciała. Tak prawdę mówiąc, dół naturalnie pracuje. Dużo się mówi, tam noga powinna poprzez przetoczenie pracować, odpowiednia gdzieś tam rotacja, tak i tak dalej. Jednak słuchajcie, zwróćcie uwagę, że każdy z nas umie naturalnie chodzić. Okay? Jeżeli mamy nawet jakieś problemy, zaburzenia, tak? Czy to stopy stawiamy do wewnątrz, tak? Czy nie stawiamy nie stawiamy stopy od pięty, okay? To nawet samą nie jesteście w stanie z tego specjalnie skorygować, bo jest to praca fizjoterapeuty, który musi odpowiednie grupy mięśniowe wzmocnić, odpowiednio rozluźnić, troszeczkę manualnie popracować, ok? Więc tutaj de facto warto skupić się jedynie, żeby dół pracował naturalnie, tak jak normalnie chodzimy, a dużo więcej problemów niestety sprawia ta praca górnej części ciała. No dobrze, w takim razie nie ma co na sucho tutaj o tym mówić, tylko chodźmy na zewnątrz i pokażesz nam tą technikę w pełnej okazałości. A Wy, kochani, chodźcie z nami. Przedstawię Wam teraz prosty zestaw 4 ćwiczeń, który doprowadzi Was właśnie do pełnej techniki marszu. Ćwiczenia wykonujecie jedno po drugim. Ja będę wykonywał je z przerwami, ale Wy najlepiej jakbyście wykonywali je bez zatrzymywania się. Jedno bezpośrednio po drugim. Pierwsze ćwiczenie to naprzemienna praca, czyli prawa ręka musi pracować z lewą nogą, lewa ręka z prawą nogą. I tak jak wcześniej wspominaliśmy, jest to nasz naturalny, fizjologiczny ruch, więc pierwszym Waszym zadaniem będzie zapomnijcie o tym, że macie kije. Rozluźnijcie ramiona, strzepnijcie ręce i idźcie swobodnie na spacer, tak jakbyście szli bez kijów. Zobaczycie, że jeżeli ręce luźno będą pracowały Wam po prostu wzdłuż tułowia, ta naprzemienna praca sama zachodzi. Im więcej będziecie myśleć, tym więcej będzie to sprawiało Wam problem, więc rozluźnij się.
Drugim elementem jest to odepchnięcie z kija, czyli idziesz swobodnie tak jak ciągnąłeś kije, ale starasz się delikatnie poprzez odepchnięcie z rękojeści, z otwartej oczywiście dłoni, delikatnie odepchnąć z kija. Trzecie ćwiczenie, kontynuujesz to co robiłeś, czyli luźno kije pracują cały czas wzdłuż tułowia, ale zamykasz dłoń. Dłonie są całkowicie zaciśnięte do małego palca. Nie otwierasz, cały czas idziesz z nimi zaciśniętymi dłońmi. Czwarte ćwiczenie de facto składa się z 2 podpunktów. Pierwsze, stawiasz delikatnie dłuższy krok. Idąc dalej, starasz się wyrzucić rękę jak najdalej do tyłu i poczujesz, że kijek w pewnym momencie wyrywać się z dłoni. W tym momencie otwierasz z tyłu dłoń całkowicie i wracając na linii biodra ponownie starasz się zamknąć ten kij. Ruch zamykania i otwierania dłoni powinien odbywać się na linii biodra, a więc pracując rękoma za sobą, zawsze dłonie masz otwarte, pracując ramionami przed sobą, natomiast dłonie zawsze zaciśnięta na rękojeści kija. Wykonując te 4 proste ćwiczenia, de facto jesteś w stanie w bardzo prosty sposób opanować technikę w stopniu podstawowym. Trzymamy za Ciebie kciuki i do zobaczenia na ścieżkach. Teraz już wiecie, jak wygląda prawidłowa technika Nordic Walking i dlaczego jest ona tak bardzo istotna. Zachęcałem Was niezależnie, aby skorzystać z porad profesjonalnych instruktorów Nordic Walking, które w całej Polsce serdecznie polecamy, tak? A znajdziecie ich na naszej stronie www.znajdźinstruktora.pl. Okay? To są profesjonaliści z całej Polski, w większości miast dużych na pewno ich znajdziecie, więc serdecznie zachęcamy do skontaktowania się i sprawdzenia swojej techniki, czy na pewno wszystko jest w porządku. Dziękujemy kochani za to, że oglądaliście. Dziękuję naszemu dzisiejszemu gościowi Marcinowi Schulz. Kochani, pamiętajcie, żeby subskrybować, bo wtedy nasze filmiki będą Wam się wyświetlać. Dziękujemy osobom, które już nas zasubskrybowały. Mamy 22 subskrypcje, więc idziemy jak burza. I kochani, dziękujemy Wam bardzo i jest bardzo blisko do mistrzostw. W zasadzie jutro się widzimy, jeśli oglądacie nas przed 17, 18, 19 czerwca, przed mistrzostwami świata Nordic. 2022 roku. Tak, dokładnie. To tak naprawdę jutro się widzimy na żywo na mistrzostwach świata w Choczewie. Dzięki bardzo, do zobaczenia, pa!